Witajcie w części czwartej swetra... Jeżeli znalazłeś się tutaj przypadkowo, to tutaj masz link, żeby oglądać tą serię od pierwszej części. Teraz będziemy robić pierwsze rzędy, które będą wyznaczać nam linię kołnierzyka. Ten rząd musimy zacząć od wyznaczenia sobie linii kołnierzyka, tak więc bierzemy znacznik i najpierw musimy poszukać środka naszej pracy. Mniej więcej musicie znaleźć to miejsce, gdzie łączyliśmy najpierw 5, potem 3 słupki razem. Tam powstawało jedno oczko. Tak więc jak znajdziecie to miejsce, to później musicie znaleźć słupek, który wbijaliśmy w to oczko i jakby udać się do najbardziej skrajny rząd i wbić tam jeden znacznik, to jest nasz środek. I teraz od środka w obie strony odliczamy po 9 słupków. I wbijamy się w 9 z jednej i z drugiej strony. Teraz czas wprowadzić naszą włóczkę. Dalej używamy tego samego koloru, robimy pętelkę i wbijamy się w miejsce ze znacznika. Praworęczni będą pewnie zaczynać po drugiej stronie, jakby co. Zaczynamy od wykonania 2 oczek łańcuszka. Teraz na początku każdego rzędu będziemy wykonywać ten splot zmniejszający, który już dobrze znacie, z 3 słupków. Pierwszy wykonamy w to samo miejsce, w które się wbiliśmy. Tak więc pierwszy połowiczny słupek. Drugi. I trzeci. Łączymy wszystko razem. Teraz czeka nas sekwencja i wygląda ona następująco. W 5 oczek robimy po jednym słupku. I w kolejne oczko wykonujemy 2 słupki. Takich sekwencji musimy zrobić jeszcze 4. Następnie wykonujemy słupki do znacznika. Jesteśmy teraz przy znaczniku i w znacznik znowu będziemy wykonywać 5 słupków. Pamiętajcie, żeby w środkowy słupek wbić znacznik. Teraz musimy wykonać 38 słupków. Ogólnie polecam Wam zaopatrzyć się w kolejny znacznik i przeliczyć sobie te 38 słupków, wbić znacznik i teraz po prostu pracować słupkami aż do znacznika i w nasz znacznik też musimy wykonać słupek. Następnie znowu lecimy z sekwencją odwróconą. Tak więc zaczniemy sobie od 2 słupków w jedno oczko. A kolejno potem po jednym słupku w 5 następnych oczek. I taką sekwencję musimy zrobić w sumie 5 razy. Jesteśmy teraz na końcu naszego rzędu i musimy wykonać splot łączony z 3 słupków.
I rząd kończymy w miejscu znacznika, w sensie w niego przerabiamy ostatni słupek, którym łączymy nasze 3 słupki. Wykonujemy dodatkowe oczko, odcinamy nitkę, przeciągamy końcówkę i zaciskamy, kończąc ten rząd. W naszym projekcie przyszedł czas na zmianę koloru, tak więc biorę nową nitkę, robię pętelkę i wbijam się w pierwsze oczko naszego poprzedniego rzędu, więc cały czas będziemy jakby pracować w jedną stronę, robiąc nowe rzędy. Wykonujemy 2 oczka łańcuszka i teraz czas na łączony splot z 3 słupków. Pierwszy połowiczny słupek wykonujemy w miejsce, z którego wychodzą oczka łańcuszka. Drugi i trzeci, zbierający wszystko w jedno. Teraz lecimy słupkami aż do znacznika. W miejsce znacznika wykonujemy 5 słupków w jedno oczko i w środkowy ponownie dajemy znacznik. Teraz lecimy słupkami do końca rzędu, natomiast muszą nam na samym końcu zostać 3 oczka na nasz zmniejszający splot. Aby zakończyć ten rząd, musimy wykonać splot łączony z 3 słupków. Wykonujemy jedno oczko, odcinamy nitkę, przeciągamy nitkę przez oczko i zaciskamy, kończąc rząd. Dalej przy użyciu tego samego koloru musimy zacząć kolejny rząd, tak więc robimy pętelkę, wbijamy się w pierwsze oczko poprzedniego rzędu, przeciągamy nitkę, wykonujemy 2 oczka łańcuszka, znowu splot łączony z 3 słupków, gdzie pierwszy słupek wbijamy w miejsce, z którego wychodziły oczka łańcuszka. Czas na kolejną sekwencję. Musimy wykonać 6 słupków, kolejne oczka. A w 7 oczko tej sekwencji przerabiamy 2 słupki. I taką sekwencję musimy powtórzyć jeszcze 4 razy. Teraz wykonujemy słupki do znacznika. W miejsce znacznika przerabiamy 5 słupków w jedno oczko i w środkowy standardowo wbijamy znacznik. Teraz musimy przerobić 38 słupków, tak więc odliczamy je sobie, wbijamy znacznik w 38 słupek i przerabiamy każde oczko. Teraz czas rozpocząć sekwencję. Zaczynamy od 2 słupków w jedno oczko.
kolejne 6 oczek wykonujemy po jednym słupku. Taką sekwencję musimy wykonać w sumie 5 razy. Po wykonaniu sekwencji powinny nam zostać 3 ostatnie oczka tego rzędu, co oznacza, że czas na splot zmniejszający z 3 słupków. Wykonujemy oczko, odcinamy naszą nitkę, przeciągamy ją przez oczko i dociskamy. Czas na ostatni rząd naszego kołnierzyka. Ja pracuję dalej tym samym kolorem, robię pętelkę. Wbijamy się teraz w pierwsze oczko poprzedniego rzędu. Przerabiamy 2 oczka łańcuszka. Wykonujemy splot zmniejszający z 3 słupków, gdzie pierwszy wbijamy w miejsce, z którego wyszły oczka łańcuszka. Teraz musimy przerobić słupki aż do znacznika. W miejsce znacznika przerabiamy 5 słupków w jedno oczko. I wbijamy sobie znacznik w środkowy słupek. Teraz musimy zakończyć ten rząd, tak więc lecimy słupkami do końca, zostawiając sobie 3 oczka na łączony splot. Dotarliśmy do końca, zostały nam 3 oczka, tak więc nasz ulubiony łączony splot z 3 słupków. Wykonujemy jedno dodatkowe oczko, odcinamy nitkę, przekładamy przez oczko i zaciskamy, kończąc rząd. Teraz pochowamy sobie te fruwające końce. Będziemy do tego potrzebować igły, takiej specjalnej. Można to robić też szydełkiem, ale igłą jest po prostu łatwiej, tak więc polecam sobie takie zakupić. I słuchajcie, będziemy teraz przekładać nitkę przez słupki w naszej robótce. Najlepiej przekładać w tym samym kolorze, w sensie teraz jak używam, mam nabitą ciemno-czerwoną włóczkę, to będę wprowadzać ten kolor w to miejsce, gdzie włóczka jest w tym samym kolorze, no po prostu, żeby było to jak najmniej widoczne. Zazwyczaj przechodzę przez tak 5 do 8 słupków. Idę w jedną stronę, potem wracam w drugą. Przy zawracaniu wbijam się jakby w połowę słupka, który był ostatni. Tak wiecie, żeby nitka nam po prostu nie wróciła z powrotem. Ale jest to bardzo intuicyjne, tak więc na pewno sobie poradzicie. Jest to dosyć czasochłonne, ale warto zrobić to dobrze. Pamiętajcie też, żeby nie wykonywać tej czynności zbyt ciasno, w sensie ta nitka musi tak dosyć luźno być pomiędzy naszymi słupkami. Ja sobie tak lubię naciągnąć ją na koniec. No i teraz musimy odciąć końcówkę jak najbliżej słupka ostatniego, z którego wychodził nasz koniec. Jest to praktycznie niewidoczne. To już wszystko w tym filmie, tak więc zapraszam Was na kolejną część poradnika.